Witajcie telewidzowie z pełnego dnia w Meksyku. U nas dzisiaj za wiele się nie dzieje, Marika pracuje, a ja idę spróbować wybrać pieniądze z bankomatu i muszę kupić SIM-kartę. Mam problemy z płatnością Revolutem, no bo nie mam internetu, a mam włączoną opcję, znaczy tą opcję już wyłączyłem, ale miałem włączoną opcję, że potrzebuję lokalizacji GPS do płacenia kartą, więc jak płacę kartą Revolutem, no to muszę mieć internet, bo wtedy aplikacja potwierdza, że to ja jestem w tym miejscu, a nie ktoś moją kartą robi jakieś inne transakcje. No i nie mogłem nawet płacić tą kartą. Wyłączyłem sobie tą opcję i idę teraz kupić sobie kawę. Zobaczę, czy teraz działa. Widzę, że nie ma tutaj żadnej kawy z mlekiem, taką jaką chciałem cappuccino, ale nie ma. Tu widzę jakieś americano tylko są, ale wezmę sobie trio i wezmę sobie americano regular trio. O, wezmę tą, zobaczymy. Idzie. Wyłączyłem tą opcję bezpieczeństwa i karta teraz działa, można ją używać, ale warto mieć to włączone, jak macie internet. Naprzeciwko tego sklepu mam bankomat, bank jest, więc idę spróbować wyciągnąć teraz pieniądze z karty Revolut. Wybieram 5000 i widać, że zadziałało wyłączenie tej opcji. Wybrałem z bankomatu 5000 peso meksykańskich, to jest jakieś 1100 zł i opłata za wybranie z tego bankomatu, akurat z tego banku jest 35 peso, to daje jakieś 7,70, 80, więc nie ma tragedii, płaciliśmy więcej za wybieranie pieniędzy, nawet 2-3 razy. Jak już wiecie, my jesteśmy w Tulum i w tym Tulum, w którym my jesteśmy, no to jest normalne miasto, normalne życie, tutaj ludzie żyją, kręci się wszystko normalnie, tak jak w normalnych miastach, może nie normalnych takich miastach, bo to jest takie trochę nadmorskie miasto w Meksyku. Aczkolwiek są dwa Tulum, ja bym tak powiedział i to nazwał, bo jest Tulum tutaj, w którym my mieszkamy, czyli miasto, i jest Tulum 5 km stąd, nad samym wybrzeżem, i jest tam taka droga, gdzie lecą te wszystkie hostele, hoteliki, ładne knajpeczki. I pewnie kojarzycie gdzieś z Instagrama, jak jest na przykład taka siłownia, gdzie ludzie się podciągają, tak jak z Flintstonów, coś tam. Fajnie jest to zrobione i takich knajpeczek i restauracji i hoteli jest tam mnóstwo, tylko że to nie jest na naszą kieszeń. My się zatrzymaliśmy tutaj, ale jak znajdziemy dzisiaj trochę czasu, no to będziemy chcieli też tam pojechać i się pokręcić. W tym miejscu stoją autobusy, które wożą na inną plażę, oddaloną godzinę stąd, za 50 peso, czyli jakieś 11 zł, a plaża i miejscowość się nazywa Playa del Carmen, na którą będziemy chcieli też pojechać, ale to nie dzisiaj. Ale już wiemy, że można za niewielkie pieniądze dojechać właśnie na tamtą plażę. Tutaj jest sklep Telcel. No, coś mi wygląda ten sklep, no, nie na taki oryginalny. Oni mieli koszulki, więc mówią, że są oryginalni, ale zaraz wam powiem, o co chodzi. Pani za pakiet 8 GB zawołała 500 pesos, miała to rozpisane wszystko. To jest 110 zł, więc no trochę przeginka, bo jak my potrzebujemy internetu, no to te 8 GB możemy zużyć w 3 dni nawet. Także no nie wiem, czy to nie jakiś wałek. Idę dalej zobaczyć. Jest niby jeszcze firmowy jakiś sklep, który mi pokazał na mapie, że jest właśnie 700 metrów dalej. Zobaczcie, gwardia stoi tutaj z bronią, pilnują porządku. Tutaj jest kolejny sklep z taką wywieszką, więc mi się wydaje, że to są pośrednicy. Pomyślałem, że wejdę też do tamtego sklepu i podpytam, no to pani miała jeszcze inne pakiety, 7 GB za te same pieniądze. Jest i Circle! Idę zobaczyć do środka. Kręcę się po sklepie i nie wiem, o co chodzi, ale pani pozakładała takie tutaj zabezpieczenia, żeby nie można było otworzyć, i to tylko lodówki z alkoholem. Więc nie wiem, czy to jest jakaś prohibicja na to. Zobaczcie, tutaj też są piwa. Jest założone. No ciekawe, ciekawe. Podpytam później. A tutaj jest przystanek autobusowy, na którym wysiadaliśmy wczoraj. Tam jest nasz hotel w tamtą stronę, ale ja idę w tamtą stronę do przodu jeszcze z pół kilometra, ale widzę, że tutaj pan kroi mango, jak w Tajlandii podobnie. Zaraz zapytamy. ¿Cuánto cuesta mango? A 45 el vaso, amigo. 45, więc muszę przeliczyć. 50 to jest 11 zł. O, to zaraz tam mało brakuje, czyli około 10 zł będzie. Wczoraj wam mówiłem, że na ulicy chcieli mi dać 15 za dolara, a tutaj jest no prawie 17 bez 5 centów. Proszę bardzo, są miejsca w Tulum, gdzie można się zalogować na darmowy internet. I co ważne, nie chcą żadnego maila, nic, tylko się włącza. Wybrane Wi-Fi, czyli tutaj Gignet, i już działa. Jestem ciekaw, jak działa ten internet. Czy on będzie tylko działał przy tym punkcie, w którym się zalogowałem, bo to wygląda trochę jak przystanek, czy będzie też na tej długości, gdzieś tutaj na tym deptaku, na tych głównych, w tym głównym miejscu działał cały czas. Bo może być tak, że on będzie sam się teraz łączył, jak będę miał włączone Wi-Fi. W tym miejscu jest jakieś lokalne żarełko, zaraz pozaglądam tam w garki, mam już pieniądze, więc mogę chodzić po takich knajpeczkach. To coś dla Mariki, takie kurczaki piękne. Zobaczcie, jak tutaj wojsko jeździ po ulicach. Jestem pod następnym sklepem, no wygląda to trochę lepiej, ale zobaczymy, czy to jest oryginalny sklep. Pani mi napisała tutaj, jakie są plany, czyli zobaczcie, 130 za 4 GB, a później doładowanie jest za 100, 1,6 GB. Pamiętajcie, że 100 to 22 zł, więc
Jakaś lekka przeginka tutaj jest. To lepiej się opłaca później nową SIM kartę wziąć za 130 i mieć 4 GB. Tylko w tych ich ofertach chodzi o to jeszcze, że tutaj macie przez cały miesiąc nielimitowane na te wszystkie aplikacje, czyli no też sporo, bo jest Facebook, jest Messenger, jest Instagram, Snapchat, jest też X, stary Twitter, no i WhatsApp. Także no nie najgłupsza ta oferta, biorę tą za 134 GB. Mam pieniądze wybrane z bankomatu, mam SIM card i wracam powoli do naszego pokoju. Jest godzina 13, niezła patelnia jest tutaj. To nie jest czas, żeby się kręcić po ulicach miasta. Kupiłem Marice cappuccino, idę jej zanieść, bo Marika jeszcze pracuje. A tutaj zobaczcie, jakie mięso się kręci. No jeszcze się nie kręci, ale już rozpalone. Aha, bo nie muszą ręcznie obracać. I to będzie na tacosy, a nie na kebaba. Tak młodzi chłopcy zarabiają w Meksyku. Stoją i otwierają drzwi do supermarketu. To jest supermarket, do którego ja chodzę. No i stoją tutaj, zmieniają się. Wcześniej były inne, otwiera drzwi i ludzie dają jakieś drobne, jak mają. Wczoraj wam mówiłem, że huragan nawyrabiał tutaj trochę szkód. I zobaczcie, takie duże drzewo tutaj spadło. No i teraz je uporządkowują. Te palmy gdzieś tam się powyginały, tutaj więcej tego było ponoć. Zobaczcie, tam ile krzaków. Tutaj porozwalało też te drzewo. I tam już dzisiaj powywozili sporo gałęzi, które też były połamane. A już pewnie, a nie, są jeszcze. Jeszcze trochę zostało tych gałęzi z tamtej strony. No i tutaj ten basen cały czas jest brudny. Jakby pewnie wyłączyli tą wodę, żeby nie filtrowało na kilka dni. I teraz zobaczcie, co tu się stało. No nawet nie będziemy wskakiwać do takiego. Wybieramy się w miasto z Mariką, ale Mari jeszcze dojrzała gekona i go tam fotografuje. Chłopaki tutaj jeszcze sprzątają, zobaczcie, po tym huraganie. No niezły burdelik. Idziemy, moja droga. Idziemy. A tu mamy kolejną piękną jaszczureczkę. Postanowiliśmy, że bierzemy skuter od nas z hotelu, zapłacimy za niego 350 peso. Mam nadzieję, że się zgodzi pan zaraz na 300, no to wychodzi jakieś 350, to wychodzi jakieś 77 zł, a potrzebujemy dzisiaj, żeby dojechać na plażę, bo jest około 6 km. No i jutro chcemy jechać na ruiny tutaj Majów, więc też będziemy potrzebowali transport, a będziemy mieli już skuter, bo dzisiaj jest 16, a jutro będziemy musieli go oddać dopiero od 16, więc zaliczymy sobie jutrzejszy dzień też na skuterze. No to ruszamy na wycieczkę. Robimy krótki postój w sklepie i zobaczcie, 20 minut można stać, a jak nie, no to później 2000 pesów kary. To ładnie sobie liczą. Mieliśmy coś zjeść po drodze, ale nie zobaczyliśmy żadnego miejsca, gdzie sprzedają coś na ulicy, bo naprawdę tutaj wszystko jest pozamykane. Może przesada wszystko, ale sporo tych rzeczy, więc street food pewnie też kuleje. No to bierzemy sobie taką kanapkę za 85 peso. To będzie niecałe 19 zł, a jeszcze pana poprosiliśmy, żeby nam zrobił ją na ciepło. Zjedliśmy już kanapkę, a zobaczcie na to. Jaskinia piwa. Tutaj się wchodzi do środka. Królestwo dla smakoszy piwa. Sporo rodzajów i cały czas zimne. Będziecie chcieli wziąć 10-20, one będą cały czas zimne. Ewidentnie w Meksyku wychodzą dla klienta, zobaczcie. Piwka w lodzie. Tutaj Mariki Jack Daniels też jest. Co jest złe w Tulum, że tutaj na całej długości tej drogi są hotele porobione i żeby wejść do plaży, no to trzeba przejść przez hotel i najczęściej trzeba coś kupić u nich. Znaleźliśmy? Mari pytała pana o coś. Że tam jedyna plaża publiczna to jest z tamtej strony i mamy przejechać 1,5 kilometra. Czyli koło ruin tam. A, możliwe, to co kiedyś widzieliśmy z góry, czy nie? Bo tak to nie, Nie, ma, to nie tutaj tamto. nawet na plaży nawet nie ma. Znaczy w sensie na mapie tak nie ma dużo oznaczonego. Nie ma, albo jedziemy jeszcze do przodu. Jedziemy zapytać, zobaczyć, tak. czy jakiś hotel, bo tutaj taki nie był zbyt rozmowny. Odjechaliśmy właśnie do Selina Hotel, to wiecie, taka sieciówka, trochę hostelowa, trochę też taka na wypasie, no i powinno tutaj wszystko funkcjonować. A pan powiedział z ochrony, że zamknięte, że Beach Club jest zamknięty i że nie ma po prostu przejścia, ani że nic nie możemy kupić, więc jedziemy szukać dalej.
Opuszczona miejscówka, słuchajcie, dosłownie. Podjechaliśmy do kolejnej miejscówki. Okazuje się, że jest bar, ale trzeba wydać minimum $75 na barze. To nie dla takich golasów jak my. Udało nam się wejść do jakiegoś hotelu. Maryka zapytała, po ile pokoje tutaj mają. No to za $150, czyli 600 zł za nockę. Ponoć jakiś bar mają na plaży. Ciężko jest tutaj wejść, naprawdę to jest miejscówka, ten Tulum tutaj na samym wybrzeżu, no to jest dla bogatych ludzi, którzy mają pieniądze, żeby tutaj się pobawić, poimprezować. Ale mamy nadzieję, że zaraz zobaczymy, jak to wygląda z tej strony. O, pewnie trzeba coś wydać, jakieś pieniądze na drinki, na takie rzeczy. Jesteśmy na plaży, ale właśnie tego się spodziewaliśmy w lipcu. Zobaczcie, ile tutaj jest glonów. Mnóstwo, te już są wyschnięte, ale przy przypływach ich jest tutaj naprawdę dużo. Patrzcie, psuje plażę. One już są suche, więc powiedzmy, że one są z wczoraj albo z jakiegoś ranka, a jak będzie znowu przypływ, to znowu je tutaj przywieje. No pięknie wygląda ta plaża. Byliśmy w jednym barze i zobaczcie, trzeba wydać 2000 peso i z tego można połowę wydać na barze. Podejrzewam, że te drinki też nie są tanie, także co za hotele, no mówię, to nie dla nas, to dla... Jedziemy jednak do sklepu. Jedziemy do sklepu. To nie na naszą kieszeń te Tulum. Nie wiem, czy te Tulum tak podupadło, czy to wina huraganu, ale zobaczcie, jest kilka takich resortów po drodze, że to wygląda na opuszczone, porozwalane, w takich miejscach, żeby ktoś tego nie utrzymał. Przecież to jest czysty pieniądz, zobaczcie, tam się ludzie bawią, muzyka gra, no i grube pieniądze płacą, no właśnie w tamtym hotelu byliśmy pytać o te ceny. A jeszcze co najlepsze, pan sprawdził nam plecak, jak chcieliśmy wejść. Marcin miał wodę w plecaku i pan mówi, nie, z wodą też nie możecie wejść. Wykorzystamy tylko te widoki do polatania dronem i spadamy stąd. Przyjechaliśmy na publiczną plażę i tutaj sobie posiedzimy, poczekamy, zachód słońca jest z drugiej strony, ale spędzimy tu chwilę. Chwilę posiedzieliśmy i spadamy. Tam policja, jak widzicie, gania wszystkich po kolei, że mają przestawiać swoje samochody. O nie, żeby za nami nie jechała. Policja jechała za nami, więc sprytnie zaparkowaliśmy tutaj z boku. Ja zeszłam na chwilę i pojechali dalej. A ja mam już doświadczenia z policją, zresztą jak byliśmy kiedyś razem też, no to lubią tutaj zatrzymać, przeszukać, także na nich trzeba Czyściutko. tutaj uważać. Całe wszystkie kieszonki, łącznie z portfelem, łącznie z każdym zakamarkiem w plecaku nam przeszukali. Ja już raz mandat tutaj dostałem, jak jechałem samochodem, także... Trzeba uważać, trzeba się pilnować tutaj. Jest po 18 i teraz droga nie do Poznania, w jedną i w drugą stronę ruch. Wyjechaliśmy już na główną ulicę w Tulum, w sensie nie tą przy plaży, a tą główną w mieście. No i tu już wygląda to lepiej nawet niż przy tej plaży. Z racji, że mamy sentyment do tego sklepu, musieliśmy tutaj zajechać. I jesteśmy w naszym ulubionym sklepie, idziemy zobaczyć, jaki jest asortyment, czy jest podobny do tajskiego. Ułożenie podobne powiem wam. Sporo maszyn, oczywiście coś można sobie... O, to też takie tajskie napoje były. Co jest lód? Tutaj jest kawa, można sobie nalać. Tutaj znowu są jakieś kawy, oczywiście lodówki. I najważniejsze, czy są tosty serowe. No nie widzę. Teraz przeszukamy dalej. O, widzę, tutaj są jakieś hot dogi robione. Jest też mikrofala. Nachosy też są. Także można tutaj zjeść, podobnie jak w Tajlandii. Są też zupki chińskie, ale nie ma takich jak my jadaliśmy. Są bardziej stąd jakieś. No nie znaleźliśmy też tych naszych tostów. Tutaj no też nie ma. Tutaj są takie gotowe rzeczy, ale oprócz jakichś deserków, ciast, nic więcej nie zostało. Zobaczcie, są jakieś kanapki. Tutaj są jakieś gotowe dania do podgrzania. Spróbujemy innym razem w 7-Eleven. A Marika znalazła na jugo. Nie, ja nie mam. Ja mam ochotę w końcu na mięso. A ja na coś zdrowego. Po drodze znaleźliśmy fajną uliczkę i tutaj zaraz wam pokażę. W pierwszym sprzedają tacosy różnego rodzaju. Zobaczcie, tutaj mięso się kręci. Tutaj już jest gotowe mięso. Tacosy, tortas, czyli jakieś kanapki robią. Quesadille tutaj też robią podobnie. Zobaczcie, już tam widać, coś się z serem kręci. O, ciągnie się ser. Tutaj pan robi jakieś hamburgery też kanapki pan robi, quesadille. Zaraz tutaj zobaczymy też. Podobnie, wszystko robią podobnie, tylko każdy troszeczkę inaczej.
tutaj, no to samo, tak? Jest mięso, jest wszystko. Tutaj zobaczcie, też jest wielki kawał mięcha. Myślę, że z 20 kg. No i też robią jakieś placki. Zamówiłem sobie taco. Zobaczcie, będzie 6 taco, jest taka promocja za 50 peso, czyli za 11 zł. I do każdego taco przeważnie idą 2 tortille. Patrzcie, jak pan nakłada tacosy dla mnie. 2. Jak szybko. Wcześniej nie zdążyłem nagrać, jak obracał te tacosy, no to też chłopak ma wprawę. Zobaczcie, ile mięsa, sporo, za 11 zeta. O, tam brakowało. To już jest gotowe i co najlepsze, ja będę mógł sobie tutaj dodawać różne sosy. Jakieś warzywa jeszcze są, limonka, także biorę. O, tak wygląda moja porcja. Zobaczcie, jest cebula jeszcze i ananas. Mari nie chciała, ale widzę, że zaraz złapie szybciej niż ja. Próbuj, mój drogi. Moje pierwsze taco, dolałem sobie tutaj jeszcze ostrego sosu. Także, moi drodzy, zaraz będę ział. Mari, powinnaś sobie zamówić. Żebyś ty miał drugą porcję. Nie no, ale ja też spróbuję. Wygląda to naprawdę dobrze. Jak nie byłam przekonana, no to teraz... Ananas dodaje słodyczy. Ten sos, jeszcze do tego limonka i jeszcze mam z boku warzywa. Dobre połączenie. No i niedrogo, za takie 6 ja się najem, a to jest 11 zł. No i stało się, zamówiliśmy drugą porcję. Wiedziałem, że tak będzie. Zamówiliśmy sobie jeszcze taki sok ponoć naturalny z kokosa. Trochę jak mleko jakieś z migdałów. Bardzo dobre. Orzeźwiające, Mari, coś dla Ciebie. My to się uczymy jakieś takosy i zrobiliśmy tak po polsku, że naładowaliśmy do tych takosów wszystko co było, ale to tak nie gra, bo wszystko wypada, więc miejscowi tutaj są, podpowiedzieli nam jak się je takosy, więc już wiemy. A się je tak, że macie takosy, dodajecie tylko sos, a resztę dodatków kładziecie z boku i sobie dojadacie łapkami. Jak, Mari? Będziemy tu jeszcze raz, do 1:00 w nocy ponoć otwarte. Dobra, najadłam się. Uszczęśliwiła nas ta buda, która jest za nami, także jak będziemy jeszcze głodni dzisiaj i będziemy mieć skuter, będziemy na chodzie, to chętnie tutaj wpadniemy. Zobaczcie, co tutaj się dzieje na czerwonym świetle. Jakaś pani tańczy z ogniami, no nieźle. Krótkie show, zaraz będzie pieniądze zbierała, a tutaj od razu przy sklepie można kupić też jakieś kanapki i takosy. Cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando.